Po co Marsowi kolejny, już 73. fartor w stajni? I dlaczego w czasach absolutnej dominacji tarczówek postawił na tak archaiczne rozwiązanie? Czy budowa lekkiej analogowej szosy na hamulcach szczękowych i szytkach ma jeszcze jakikolwiek sens? Czy to po prostu czyste kolarskie uzależnienie od szukania okazji? Żeby mógł odpowiedzieć mi solidnie na pytania, które urodziły mi się w głowie w związku z... No co mam powiedzieć? Mnie się on podoba, dobra, rozumiem, jest piękny i tak dalej, super projekt. Ale Mars, stary, co się w tej twojej głowie po raz enty podziało? Wiesz, że ja lubię przeglądać ogłoszenia hobbystycznie, no i trafiła się taka rama, więc postanowiłem spróbować. To, że lubisz, to by mało powiedziane. Ty po prostu jesteś uzależniony od szukania pewnych okazji. No i tutaj oczywiście rodzi mi się pytanie, czy to było szukanie okazji i złożenie byle czego, czy ten projekt miał jakiś sens, jakiś zarys w twojej głowie, zanim zacząłeś go składać? Wiesz co, pierwotnie pomyślałem sobie, że pójdę trochę pod prąd i wbrew temu, co obecnie jest na rynku, stworzę rower lekki, stworzę rower analogowy i taki mi przyświecał cel. Po zakupie tej ramy z drugiej ręki w idealnym stanie okazało się, że jednak niestety nie przyjmie linkowego napędu, no więc byłem niejako skazany na napęd elektroniczny, ale pomyślałem sobie, że jeżeli już, wiesz, wszedłem w ten projekt, no to dokończę go i no jest. Dobra, no ale wiesz, no wysyłałeś mi wiele różnych klasyków, na których chciałeś budować ten projekt. Więc skąd w ogóle pomysł na odwójcze? Czy to jest po prostu uzupełnienie twojej stajni fartorów, stajni sprawdzenia? No bo to jest już 73. twój fartor, nie? Znaczy ja wiem, że teraz wyjdę trochę na maniaka, ale brałem pod uwagę parametry. Wiesz, że ja lubię wagę i po prostu ta waga tej ramy konkretnie była na tyle interesująca, że wiedziałem, że złożę rower w sensownym budżecie, zdecydowanie poniżej 7 kg. Znowu, dobra, nie ukrywajmy, ja wiem, ile ten rower może mniej więcej, ile kosztował. Nie no, to kawa na ławę. Kawa na ławę. Pytaj, ja ci odpowiem. Stary, topowy rower, który lat temu 10, 15, 20 byłby rowerem absolutnie topowym. Ile za taki rower dzisiaj trzeba wydać? No to ja zacznę od tego, że wcale nie 10-15, tylko przypomnę ci, że nie tak dawno, bo zdaje się, że w 2020 roku Pogi wygrywał ostatnią czasówkę i ostatni fragment, na którym pokonał Roglicza, jechał rowerem na szczękach. Ale wcześniej jechał na... Wcześniej jechał na super dopasionej aeroczasówce. Okej. Więc po prostu musiał odchodzić w danym momencie rower. Kuba, ja się nie chcę sprzeczać. Zostaw coś, wiesz, dla widzów. Niech rozgorzeje dyskusja w komentarzach. Są rowery aero, są rowery, nie wiem, gravelowe. Ja nie składałem gravela na tor, tak jak tej odwójki nie składałem, żeby, nie wiem... Składałeś na 100% pod etap. Udowadniać komuś, że to jest najbardziej aerodynamiczny rower, czy żeby udowodnić komuś, że wyższość szczęk nad tarczówkami. Zupełnie o to w tym projekcie nie chodziło. Chodziło o to, żeby ja przegapiłem pewien etap w rozwoju rowerów, w doświadczaniu rowerów. Poznałem kolarstwo po 30, w erze tarcz. Nigdy nie miałem okazji pojeździć na rowerze z hamulcami szczękowymi, nigdy nie miałem okazji pojeździć na rowerze, który ma koła, na których stosujemy szytki. To wszystko mnie ciekawi i postanowiłem, że ten projekt właśnie taki analogowy będzie. No tak jak ci wspomniałem, niestety rama okazało się, że jest tak cienka w niektórych miejscach, że za radą Kuby, który mi ten rower składał, no postanowiliśmy, że jednak pójdziemy w Di2 no i tyle. No i po prostu napęd jest elektroniczny, jest to trochę taki miraż klasyki z nowoczesnością, ale z drugiej strony, patrząc te kilka lat wstecz, to czy to nie jest projekt takiego roweru ostatecznego sprzed ery tarcz? Nie, no, mamy nowoczesny napęd, mamy sensowne komponenty, tutaj nie ma żadnych wodotrysków. Jedyną tak naprawdę fanaberią była korba, czy jest korba Cybrei, którą obaj chcieliśmy przetestować. Gdyby nie to, to taki rower
w zasadzie na nowych komponentach, nie licząc ramy, którą kupiłem w idealnym stanie za 1/6 wartości, no to w zasadzie jestem w stanie oszacować budżet na poziomie 15 000. Gdyby nie ta korba, za którą dopłaciłem, to w zasadzie zamknęlibyśmy budżet w 15 koła. Pokaż mi rower, który waży 6,5 kg w takiej cenie. Okej, ja wiem, że budowaliśmy Orbę, że jest cała masa super rowerów, tylko w tym projekcie nie chodziło o to, żeby to był rower na wszystkie warunki, na nie wiem, złą pogodę, dobrą. To zupełnie nie o to chodziło. No wiesz, Maniet często powtarza, że no jeszcze kilka lat temu się jeździło na szczękach i tak naprawdę w wyścigach po prostu trzeba wziąć tą poprawkę, że trzeba zacząć hamować kilka metrów wcześniej, żeby wypłukać wodę z klocków. Natomiast, no dobra, sami teraz byliśmy na objeździe Le Étape i jechałeś na tym rowerze, było wilgotno na początek. Jako osoba, która wcześniej nie miała doświadczenia w jeżdżeniu na zwykłych hamulcach szczękowych, jak się czułeś? Stary, ja jestem lekki. Mi tak naprawdę te odczucia, które mam z jazdy tym rowerem po tych kilkuset kilometrach, które przejechałem, są bardzo pozytywne. W sensie ja nie czuję jakby problemu z tym, że mam hamulce szczękowe. Rower zachowuje się bardzo przewidywalnie, te do hamowania i tak dalej, to w zasadzie, wiesz, jak jedziesz z góry, to chodzi o to, żeby jak najmniej hamować, tak? zwłaszcza w kontekście wyścigów. Ale już abstrahując od tego, jestem na tyle lekki, że te hamulce szczękowe w dobrych warunkach pogodowych zupełnie mi nie przeszkadzają. Nie testowałem tego roweru w ulewie, ale umówmy się, kto z nas z przyjemnością wychodzi na trening, gdy leje? Wiesz, kiedy rozmawialiśmy o składaniu tego roweru, no to moim w ogóle przeświadczeniem, taką wizją, że składasz ten rower jako Sunday bike. W ogóle nawet zadałem Ci ostatnio pytanie, czemu on nie jest biały do skarpetek niedzielnych. Faktycznie jest to rower, który może sprawić nawet większe wrażenie na, nie wiem, na ustawce niedzielnej niż najnowsze konstrukcje z wysokimi stożkami, z super profilami aerodynamicznymi. Zresztą z tym się spotykam. Robimy nasze ustawki. Kilkukrotnie już ktoś mnie wywołał do tablicy, co to za rower, czemu taki rower, po co taki rower. Więc on wzbudza ciekawość pomimo tego, że jest czarny, że jest na hamulcach szczękowych, pomimo tego, że kupiłem go jako używkę, w sensie ramę. Ale cała reszta jest nowa, jest w śmiesznych cenach, jak na komponenty tej klasy. No i sam dobrze wiesz, że gotowy rower, tak jak go tu widzimy, z wszystkimi akcesoriami, z koszykami, z pedałami, waży 6,5 kg. Ilość napisu Durace, Dura AC na tym rowerze no, przewyższa średnią chyba w całym Jaworznie. Ale tak naprawdę teraz, przed chwilą, robiąc przebitki, które widzicie, oglądając ten odcinek, no sam byłem pod ogromnym wrażeniem, jak wiele komponentów w tak niskiej cenie z Durace możesz w tym rowerze po prostu włożyć. No, Fenomenalne. właśnie o to chodziło. Kuba, komplet nowych kół, równy 1000 brutto. Rama, tak jak wspomniałem, 1/6 ceny. Gdyby nie to, że musiałem wymienić siodełko i wstawiłem tą korbę akcesoryjną, no to w zasadzie no ten projekt byłby śmieszny cenowo. Komponenty Durace'a z zasady są lekkie i drogie, tak? Okej, można to zrobić pewnie 10-krotnie taniej, ale mi zależało na tym, żeby użyć komponentów sprawdzonych, żeby tutaj w tym projekcie nie pakować nie wiadomo ile kasy, nie wrzucać tutaj, nie wiem, sztyc, Darimo, kokpitów ultra wycieniowanych. Chciałem mieć typowe produkty, które są znane, które są sprawdzone, które są dostępne przede wszystkim, bo na tym też mi szczególnie zależało. I tak jak mówię, jedyną fanaberią jest ta korba. Bo wiesz, że też w mojej głowie pojawiła się ta informacja, myśl, że za cholerę tego nie sprzedasz. A wiesz, że sobie pomyślałem, że może być tak, ja nie jestem oczywiście wróżką, ale może być tak, że
rynek za jakiś czas powie stop aero, powie stop tarczą i będzie chciał wrócić do klasyki. I ja myślę, że taki projekt może znaleźć swojego amatora. Ja nie mówię, że będę chciał sprzedać ten rower, ale wydaje mi się, że akurat może się znaleźć ktoś, kogo być może za jakiś czas taki projekt zainteresuje, na tyle, że będzie chciał go ode mnie odkupić. Jeśli nie, full accept, brałem to pod uwagę, konstruując ten rower. Jakby rozumiem twoją myśl, no bo Marciu też jest ogromnym fanem winyli. Widzę w fotografii analogowej ten boom, który wraca z powrotem po latach, kiedy ja jeszcze studiowałem lat 15-20 temu, że znowu fotografia analogowa wraca, więc ta miłość, ten sentyment do starych czasów gdzieś się w społeczeństwie rodzi. I okej, rozumiem ten argument, ale na pewno będę chciał o tym pogadać jeszcze kiedyś w przyszłości właśnie, jak ten rower się zachowa po jakimś czasie. Natomiast już masz za sobą, już zdradziłem, że jechaliśmy objazd Le Étape zeszły weekend na tym rowerze i pierwszą rzeczą, o jaką chciałbym Cię zapytać, to też jest zachowanie tego roweru podczas jazdy, bo o dwójce to jest, nie ukrywam, rama, o której ja marzyłem przez bardzo długi czas, natomiast gdzieś w którymś miejscu przeczytałem, że o dwójka nie jest zbyt sztywna. Ty ważysz w tej chwili około 65 kg, w pikach masz około 1000. Jak ten rower zachowuje się pod Tobą? Też o tym czytałem, nawet odkupując tą ramę od zawodnika hiszpańskiego, pytałem go o sztywność. On też objeżdżał kilka faktorów, między innymi właśnie Ostro V1, na którym też jeżdżę, czy na którym jeździłem. I poprosiłem go o takie porównanie. I on stwierdził, że jakby przyjąć, że Ostro jest dyszką, no to ten rower będzie gdzieś między 6 a 7. Być może jest trochę cięższy, czy być może był trochę cięższy ten człowiek. Ja nie czuję aż tak dużej różnicy, ale tak jak mówię, dwie rzeczy się na to składają. Moja waga relatywnie niska i moja niska moc w pikach. Ja nie czuję, żeby ten rower był jakoś, nie wiem, przesadnie giętki. Na to też w opiniach i w jakichś testach zwracali uwagę eksperci, że rower jest miękki. I nie, oczywiście, wiesz, jeżeli taki rower, nie wiem, dostałby maniek i miałby objechać jakiś wyścig, no to pewnie, czy nie wiem, sprint jakiś, etc., no to pewnie uznałby, że to jest po prostu miękiszą, tak? Okej, spoko. Dla mnie jest wystarczające. Jest wystarczająca ta sztywność. Zresztą w ogóle obcując z rowerami marki Factor, czy to z Ostro Gravelem, czy to z O2 teraz, czy wcześniej z Ostrowamem, ja nie mam takiego wrażenia, żeby te rowery były przesadnie sztywne. W ogóle, generalnie. Wydaje mi się, że one są tak właśnie bardzo fajnie zbalansowane, że one oddają tą energię, ale jednocześnie bardzo dobrze tłumią, nie są niewygodne. W którym kierunku one są sztywne? Bo to też jest ważne. W momencie sprintu one są sztywne na bok, czy są sztywne w płaszczyźnie, kiedy mają amortyzować? Wiesz co, ja nie wiem, ile tego high-techu w tych ramach tak naprawdę siedzi. Dla mnie jako użytkownika trenującego amatora, ta sztywność, którą otrzymuję tutaj, jest w zupełności wystarczająca, żeby odczuwać fajną, przyjemną jazdę. Żeby móc, nie wiem, wystarczająco mocno pokręcić, zafiniszować i tak dalej. Ja też nigdy nie będę królem sprintu i dla mnie jakby dużo istotniejsze jest utrzymanie watów na podjeździe, równych watów, niż kręcenie jakichś absurdalnych, wiesz, finiszowych pików, nie? Zadałem Ci ostatnio pytanie na ustawce, czemu jeździsz na szydkach? No właśnie, no to jest też kolejny temat. Nigdy dotychczas nie miałem okazji przetestować szytek, a no to jest jakby historia kolarstwa, tak? Przez długie dekady zawodnicy jeździli na szydkach. Ja wiem, Fiat 126P też jest historią. Owszem, jeździłem Fiatem, to był mój pierwszy samochód, no ale nie wracam do niego, tylko... rozumiem, że zarzucasz mi, że wybrałem archaiczne rozwiązanie po raz kolejny.
Wybierzesz się na rower, nie wiem, na 8 godzin i będziesz wracał taksówką. No jest to, biorę taką ewentualność pod uwagę, nie? To jakby... Ale z drugiej strony, no przecież oponę też możesz przeciąć w taki sposób, że nie będzie w stanie mleko jej załatać, że nie wiem, przebijesz dętkę jedną, drugą, też ci się skończy, więc jakby ja rozumiem, że próbujesz mnie docisnąć, akceptuję to, rozumiem tę narrację, natomiast chciałem wytestować. Wydaje mi się, że też w tym momencie żydki są jeszcze na tyle popularne, że są dostępne, że można je kupić, że serwisy mają na podorędziu taśmę, żeby, czy klej nawet, żeby tę szydkę założyć i odpowiednio ją na obręczy ułożyć, bo to jest w zasadzie kluczowe. No i takie pierwsze wrażenia są takie, że fajnie niesie. No, wiadomo, że ja jestem z tych, którzy dotychczas wybierali szeroką obręcz, szeroką oponę i niskie ciśnienie i to było fajne, dobrze kleiło. Natomiast tutaj no faktycznie jest trochę bardziej bezpośrednio, czyli czujesz ten asfalt no, w taki sposób bardziej bezpośredni. Wiadomo, że trzeba ją trochę mocniej napompować. Oczywiście to nie jest No jakieś... właśnie tutaj też zadałem Ci od razu pierwsze pytanie, czy masz tam 12, 15 czy 20 atmosfer. To jest, oczywiście przerysowuję, ale powiedziałeś, że tu jest tylko 5 atmosfer. No, na moją wagę wystarcza. Ja też, tak jak mówię, macam się z tym tematem, dopiero się poznaję z szydkami. Staram się wybadać, na ile sobie mogę pozwolić, na jak niskie ciśnienie, żeby no też nie przesadzać, tak? Zacząłem specjalnie od góry koła, natomiast no, obręcz C36 no jest kultowa, no co tu dużo mówić, ona wygląda i właśnie zachowuje się fajnie. Na Jak razie na wietrze, bo akurat ostatnio mieliśmy dosyć wietrzną pogodę w Polsce, zwłaszcza tutaj u nas na południu, więc no miałeś okazję tak naprawdę poczuć, jak ten rower się zachowuje na podmuchach. w zasadzie w ogóle się nie zachowuje na podmuchach, bo jest zupełnie neutralny w tej materii. Właśnie. Więc to jest też miła odmiana w stosunku do tego, co ostatnio jest modne i co ostatnio też objeżdżałem, bo zarówno te zipy gravelowe, na których jeżdżę, jak i blackingi szosowe, no są na wysokich stożkach i po prostu są trochę bardziej wymagające. Tutaj Newmany. tak, Newmany też nie były jakoś wybitnie, pomimo tego niskiego stożka, nie były jakoś wybitnie neutralne. Lubiły przyjąć, że tak powiem, boczny podmuch. Tutaj jest to zupełnie neutralne, no ale też jakby sama konstrukcja koła jest bardzo klasyczna. Jest tu typowa szprycha, typowa niska obręcz. Więc tak naprawdę te odczucia z jazdy w takich warunkach pogodowych, jak jeździmy ostatnio, są ok. Tutaj też wiadomo, no nie przejechałem, zaraz nam ktoś zarzuci, tak jak test kół ostatnio robiliśmy Newmana, no to dostaliśmy komentarz, że co to jest 3000 km. No to na razie przejechałem, nie wiem, może 300, może 500, więc też nie mam jakby objeżdżonego tego roweru w tak dużej ilości sytuacji, ale wydaje mi się, że no, to odczucie na wietrze jest bardzo neutralne. Marciu, myślę, że do tego roweru wrócimy w kontekście przejechania dużo kilometrów po górach, bo takich typowo górskich jazd w tym sezonie myślę, że trochę będziemy mieli, a wiem, że ten rower będzie sztatował. Natomiast, żeby wyprostować, który rower będzie u Ciebie wyborem na zawody? Fartor WAM czy jednak odwójka? Przede wszystkim to nie zamierzam startować wielu szosowych wyścigów. Nie wiem, może po prostu nie mam na tyle cojones, a może po prostu ten poprzedni sezon, gdzie tych wyścigów szosowych było więcej, też dał mi trochę do myślenia. Myślę, że skupię się raczej na tym, żeby startować więcej gravelowo. Natomiast jeżeli chodzi o szosowe, no to tam, gdzie będę startował, no to prawdopodobnie wybiorę właśnie odwójkę. No z uwagi na to, że po prostu daje mi wielki fan z jazdy. Jak już mam się ścigać, to właśnie chyba na tym rowerze. Kit czy kit? Sami powiedzcie, zjedzcie nas w komentarzach. Ja jestem raczej po stronie tych trochę sceptycznie nastawionych.
ale sami słyszeliście, że byłem bardzo mocno nastawiony na odwójcze. Marciu, życzę Ci, żebyś nie zaznał wielkiej ilości deszczu na zjazdach. Aczkolwiek z drugiej strony bardzo jestem ciekawy Twoich opinii do hamowania i zachowania się w deszczu tych starych rozwiązań, jakim są hamulce szczękowe. Ja po raz kolejny tylko podkreślę, że ja wcale nie miałem tym projektem ochoty komuś udowadniać, że hamulce szczękowe są lepsze niż tarczowe, bo nie są. Na pewno hamulce tarczowe są bezpieczniejsze, no to trzeba przyznać i to jest udowodnione i tak dalej. No to co? Marciu, ogromne dzięki za dzisiaj. Jestem mega ciekawy, jak to wypadnie w długiej perspektywie. To, czyli właśnie Twój projekt, który powstał z niczego, ale jak zbierasz wiele elementów, które są z niczego, powstaje piękno. No dzięki, że tak podsumowałeś. Spodziewałem się, że będziesz dzisiaj bardziej agresywny w stosunku do mnie, także dzięki, że mnie oszczędziłeś. To jest... Zostawiam pole Wam. No tak. To przyjmuję oczywiście na klatę krytykę, postaram się odpowiedzieć w komentarzach. Tak, wiem, że to jest kolejny rower marki Factor i że robimy tutaj reklamę, a ogólnie to jesteśmy też snobami i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jakby zbieramy do worka, wkładamy to w klapę marynarki, przyjmujemy to. Pamiętajcie, komentując, żeby zostawić jednocześnie łapkę w górę, tak żeby inni mogli po nas pojechać. Oczywiście dzwoneczek, subskrypcja, tak żeby następne materiały Was nie ominęły, a no dzieje się całkiem sporo, więc zdecydowanie bądźcie z nami. A na dzisiaj ogromne dzięki. Dzięki, ziomuś. Wielkie dzięki. Do Trzymajcie zobaczenia. się.